Cześć, nadaję do Was dzisiaj z Krakowa, gdzie przyjechaliśmy z solidną techlandową reprezentacją na konferencję Digital Dragons. Techland poszukuje wielu specjalistów, dla to jest dobre miejsce, aby po kilku latach znowu się spotkać, przedstawić nasze oferty pracy i porozmawiać z potencjalnymi kandydatami. A co mamy do zaoferowania? Poza merytorycznymi rozmowami z naszymi świetnymi specjalistami, którzy są tutaj specjalnie po to, aby wszyscy nas mogli lepiej poznać, rozdajemy mnóstwo super gadżetów, a także zorganizowaliśmy Safe Zone, czyli strefę chilloutu, na której serwujemy zdrowe soczki. Dodatkowo 6 przedstawicieli Techlandu wystąpiło przed publicznością z świetnymi wykładami na temat artu, programowania, designu, sound czy level designu. Na Digital Dragons opowiadałem o tym, jak wymyśleliśmy Dying Lighta 2, to znaczy co wzięliśmy z jedynki, co postanowiliśmy zmienić w tym, co wzięliśmy z jedynki, co postanowiliśmy dodać i jak to wypracowaliśmy. Myślę, że się bardzo podobało. Myślę też, że dla Techlandczyków, którzy byli na tym wykładzie, byłby to fajny moment, bo odgrzebałem takie wideo, które nagrywaliśmy jeszcze w 2016 roku, jeszcze na setach z jedynki, które pokazywało, jaki Dying Light 2 ma być. Myślę, że nie jednej osobie się łezka w oku zakręciła, kiedy zobaczyła to na wielkim ekranie, bo to naprawdę bardzo fajnie wyglądało i pokazywało, że już wtedy wiedzieliśmy, jaką grę robimy. Moja prezentacja była o pracy sound level designera nad Dying Light 2. Opowiadałam o pogłosach i ambientach, które mamy w grze, o tym jak powstały, na co reagują, jak się zachowują w grze. Mówiłam także o bardziej technicznej stronie tego wszystkiego, czyli jakie narzędzia i systemy pozwalają nam łatwo i efektywnie umieścić je wszystkie w grze. Tu dzisiaj opowiedziałam ludziom o tym, jak projektowaliśmy środowisko do gry Dying Light 2 Stay Human. Opowiadałam trochę o tym, jak te wszystkie nasze kreatywne podstawy projektu zostały przełożone na art dyrekcję, na projektowanie środowiska. Opowiadałam trochę o tym, jak parkour i gameplay wpływają na nasze decyzje każdego dnia. No i troszeczkę powiedziałam o tym, jak pracujemy zespołowo i myślę, że wyszło całkiem fajnie. Tematem naszego wykładu było Challenging the Player Through Level Design, Parkour in Dying Light 2 Stay Human. Jak wypracowaliśmy metryki do Dying Light 2 Stay Human i jak je użyliśmy w level designie. Niesamowite emocje, pełna sala, szok, naprawdę. Cześć Piotr, powiedz mi, za co lubisz Techland? Za ducha walki. Najważniejszym asetem Techlandu jako firmy są ludzie, którzy tam pracują. I wiem, że dużo ludzi już mówiło, że ludzie są najważniejsi w Techlandzie, ale takie jest moje zdanie. Tak. Za nieograniczone możliwości. Za zajebisty gameplay. Najbardziej Techland cenię za atmosferę. Ja lubię Techland za kreatywność i to, jak cały czas się rozwijamy. Za to, jak dba o pracownika. Za to, że mogę robić ciekawe rzeczy i że mam dużo przestrzeni kreatywnej do robienia tych rzeczy, które chcę robić. Czuję się trochę jak w domu, pewnie dlatego, że długo jestem w Techlandzie, ale chyba za rodzinny klimat, tak najbardziej. No. Za najlepsze 4 lata w Polsce, a tak powiem. Za interesujące sytuacje i interesującą codzienność, która nie jest taką codziennością jak w zwykłej pracy, tylko jest czymś, codziennie dzieje się coś wyjątkowego. Za wsparcie. Za świetnych specjalistów, za ludzi, którzy tutaj pracują. Głęboko w sercu czuję, że to jest taka mała garażowa firma, gdzie wszyscy się lubią i no, to jest super. Szukamy do wielu działów, począwszy od artu, designu, działu programistów, QA, po marketing, HR-y i finanse. A nasze oferty można znaleźć na techland.net.